Twórczość Händla to przede wszystkim muzyka wokalno-instrumentalna. Stworzył ponad 40 oper, spośród których dzisiaj przyjrzymy się 3 najbardziej znanym. I tutaj uwaga, po tytułach wydawać by się mogło, że są to opery historyczne. Nie oczekujmy jednak od fabuły wiarygodności. Mimo że wszystkie 3 historie są osadzone w historycznym kontekście i czasem sięgają po postaci historyczne, są to po prostu pretensjonalne love story, które są jedynie pretekstem do napisania muzyki. Tak więc trzymajcie się mocno, zaczynamy! Skomponowana w 1711 roku opera Rinaldo była pierwszą włoską operą napisaną specjalnie dla Londynu. Libretto autorstwa Giacomo Rossiego nawiązuje do eposu rycerskiego Torquata Tassa Jerozolima wyzwolona. Akcja osadzona jest w czasach pierwszej krucjaty i opowiada historię miłosną w czasie wojny. Dzieło po raz pierwszy zostało przedstawione w Queen's Theatre na Haymarket. Opera zdobyła wielką popularność wśród publiczności, pomimo negatywnych recenzji nieprzychylnych krytyków. Händel skomponował Rinalda bardzo szybko, zapożyczając i adaptując muzykę z innych oper i dzieł, które napisał wcześniej. Rinaldo jest uważany przez krytyków za jedną z najlepszych oper Händla. Goffredo i Rinaldo oblegają Jerozolimę, którą zajmuje król Saracenów Argante. Rinaldo kocha córkę Goffreda, Almirenę. Argante prosi o pomoc w walce czarownicę Armidę, która porywa Almirenę. Dziewczyna śpiewa najbardziej znany z utworów Händla Lascia ch'io pianga. Goffredo i Rinaldo ratują dziewczynę, zdobywają Jerozolimę, a Argante i Armida przechodzą na chrześcijaństwo. Xerxes to opera seria w 3 aktach. Po raz pierwszy była wykonana w Londynie w 1738 roku. Autor libretta pozostaje nieznany, wiadomo jednak, że jest ono adaptacją wcześniejszego libretta Silvio Stampigia. Akcja opery dzieje się w Persji w V wieku przed naszą erą i luźno nawiązuje do postaci Xerxesa I, króla Persji. Oryginalnie postać Xerxesa śpiewana była przez kastrata, obecnie wykonuje ją albo mezzosopran, albo kontratenor. Opera była totalną klęską, odbyło się tylko 5 przedstawień w Londynie, ale w XIX wieku otwierająca operę aria Ombra mai fu została na nowo odkryta i stała się jednym z najbardziej znanych utworów Händla. To, co fabularnie dzieje się w Xerxesie, to niemalże moda na sukces. Mamy 2 braci, Xerxesa i Arsamenę, którzy obaj kochają się w Romildzie. I 2 siostry, Romildę i Atalantę, obie zakochane w Arsamenę. Intryga opery obejmuje listy dostarczane nie tym osobom, co trzeba, oszustwa, zdrady, wyrok śmierci i most zniszczony przez burzę. Ostatecznie w 3 akcie Romilda poślubia Arsamenę. Xerxes jest zły, ale wtedy ujawnia się Amastre, jego narzeczona, która domaga się ślubu. No i żyli długo i szczęśliwie. Juliusz Cezar. Drama per musica w 3 aktach do libretta Niccoli Francesco Haima. Opera miała premierę w 1724 roku. Odniosła wielki sukces za czasów Händla, a obecnie jest jedną z najczęściej wykonywanych oper barokowych. We współczesnych aranżacjach rolę Cezara śpiewają kontraalty, mezzosoprany lub kontratenorzy.
Juliusz Cezar jedzie do Egiptu. Uwodzi go Kleopatra, która chce zasiąść na tronie zamiast swojego brata Ptolemeusza. Cezara w alkowie Kleopatry atakują zdrajcy. On robi taktyczny odwrót na pustynię. Kleopatra myśli, że jej ukochany nie żyje. Dochodzi do bitwy jej wojsk z wojskami Ptolemeusza, którą Kleopatra przegrywa. W międzyczasie mamy tragedię rodzinną. Sesto chce pomścić śmierć ojca i uratować zniewoloną matkę. Wszystkiemu winien jest Ptolemeusz. Sesto zabija Ptolemeusza. Juliusz Cezar korzysta z okazji, obwołuje królową Kleopatrę i wraca do Rzymu. Opery Händla to przede wszystkim muzyka, bo jak sami mogliście się przekonać, fabularnie jest cienko. Najbardziej rozwiniętą fabułę i postaci spośród tych trzech tytułów posiada Juliusz Cezar, który wyraźnie wyróżnia się na tle pozostałych dzieł. Współczesnemu odbiorcy może przeszkadzać wykorzystanie tak dużej obsady głosów wysokich, zarówno męskich, jak i żeńskich. Taka konwencja może się podobać lub nie, jest to kwestia gustu. Obecnie partie męskie śpiewane są przez kontratenorów i ze względu na to, że kontratenorzy są dosyć nieliczni, czasami zdarzają się inscenizacje, w których to kobiety obsadzone są w rolach męskich. Poniżej znajdziecie linki do inscenizacji oper, o których mówiłam w tym odcinku. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie w nowym roku i do zobaczenia za niedługo. Cześć!